Cześć! Witajcie na kanale Chryzantema i Miecz. Tym razem będzie o kamieniach. Spytacie, co może być ciekawego w kamieniach? Kamień jaki jest, każdy widzi. Otóż nie. Na świecie są miliardów kamieni, ale tylko niektóre są warte uwagi ze względu na swoje piękno. Zbieranie takich okazów i ich prezentacja w kulturze Dalekiego Wschodu, a w szczególności w Japonii, urosło do rangi sztuki i jest kultywowane od ponad 1000 lat. Sztuka ta nazywa się suiseki. Suiseki oznacza po japońsku woda i kamień. Nazwa pochodzi od sposobu prezentacji kamieni na takich tacach wypełnionych wodą i ma odniesienia także do metafory symboliki yin i yang. Swojego czasu zainteresowałem się tą sztuką i przez kilka lat zbierałem kamienie. Do dziś został mi zwyczaj rozglądania się za kamieniami i patrzenia pod nogi podczas spaceru nad rzeką albo na plaży. Ale muszę zastrzec się, że moje doświadczenia w tym zakresie są niewiele większe niż doświadczenia laika, dlatego że są w Polsce wybitni znawcy tematu i pasjonaci suiseki. Mam nadzieję, że uda się zaprosić przedstawiciela tej grupy i przeprowadzić z nim rozmowę. Zwłaszcza, że o ile wiem, niedługo sympatycy suiseki planują stworzyć własną platformę organizacyjną. Moje kamienie zbierałem w różnych miejscach na świecie, ale przyjąłem także z powodów praktycznych takie 3 założenia. Po pierwsze, przynosić jedynie kamienie nie większe niż tak 10 na 10 cm. Po drugie, skoncentrować się na kamieniach jedynie pod kątem ich kształtu. I po trzecie, zbierać tylko takie, które nie będą wymagały późniejszej jakiejkolwiek ingerencji, na przykład cięcia, wyrównywania, zdobienia, żeby te kamienie były dokładnie takie, jak je zebrałem czy wydobyłem w naturze. Ale na początku kilka słów wyjaśnienia, bo tak jak do każdej sztuki potrzebna tutaj jest pewna wiedza. Po pierwsze, założenia takie teoretyczno-filozoficzne. Otóż kamień jest częścią otaczającej nas przyrody, a jak wiadomo, przyroda jest jednym z najważniejszych tematów sztuki japońskiej, także w odniesieniu do wierzeń religijnych. W szczególności chodzi tutaj o założenia buddyzmu Zen oraz estetyki japońskiej. W kamieniu można znaleźć większość z tych typowych dla estetyki japońskiej cech, jak na przykład wabi-sabi, czyli skromność, spokój, patynę, yugen oznaczający tajemniczość i subtelność, a także shibui, czyli zrównoważenie i elegancję. Po drugie, piękny, wyjątkowy kamień budzi wyobraźnię. Może sugerować swoim kształtem albo wzorem bardzo ciekawe skojarzenia i uczucia. W takim podejściu ten kamień czy grupa kamieni tworzą taki wspaniały mikroświat w odbiorze oglądającej go osoby. Oczywiście kamieni nie zbiera się na chybił trafił, tak jak to czynią plażowicze podczas spaceru. Jak niemal wszystko w kulturze japońskiej, także suiseki mają swoje klasyfikacje. Ta klasyfikacja ma wielkie znaczenie dla wyszukiwania kamieni i dla ich późniejszej prezentacji. W uproszczeniu mniej więcej wygląda tak. Kamienie z suiseki dzielą się ze względu na kształt, kolor i wzór powierzchni.
a w związku z tym muszą spełniać poszczególne kryteria. W kryterium kształtu mamy podział na góry, krajobrazy i przedmioty. A w tej podkategorii, w tych podkategoriach występują jeszcze kolejne podkategorie. Tego jest cała masa. Na przykład kamień wodospad zwykle ma postać ciemnej skały z taką jasną smugą z innego minerału, która nie może przechodzić na drugą stronę, czyli musi sugerować początek wodospadu w górnej części kamienia. Albo wyobrażenie przedmiotu nie musi jakoś precyzyjnie oddawać obrazu, ale powinno jednoznacznie kojarzyć się z danym tematem, jak chata, zwierzę, człowiek i tym podobne. Kolor kamienia także ma ważne znaczenie. Oczywiście oprócz koloru ten kamień musi być wyjątkowy, musi wyróżniać się, bo na przykład różnokolorowe, zwykłe otoczaki nie będą ciekawe jako suiski. Ten kolor powinien być głęboki, o odpowiedniej barwie, bez skaz, no chyba że te skazy mają jakieś zamierzone znaczenie. Wreszcie kamienie wyróżnione są ze względu na wzór powierzchni. W kamieniach często występują różne żyłki, plamy, linie z inkluzji obcych materiałów. Często przypominają konkretne obrazy, takie jak okrągły księżyc albo liść. Ciekawym przykładem są kamienie ze wzorem chryzantemy. Bardzo piękne kamienie. W jaki sposób prezentować te kamienie? Jeśli już go sobie taki kamień znajdziemy i przyniesiemy do domu, no to trzeba go jakoś pokazać. Nie można go po prostu postawić na półce, dlatego że zależy nam na tym, po pierwsze, żeby jakoś tak był ustabilizowany, po drugie, żeby pokazać te najpiękniejsze części kamienia, na których nam najbardziej zależy, a położony tak swobodnie mógłby się przewracać czy jakoś ustawiać nie tak, jak chcemy. W związku z tym stosowane są dwie metody. Pierwsza to eksponowanie kamieni na tacach wypełnionych wodą albo piaskiem. I druga, bardziej popularna, to tworzenie takich specjalnych podstaw rzeźbionych z drewna, których środek jest dopasowany do podstawy kamienia. I wtedy ten kamień sobie można stabilnie w tej podstawie umieścić i prezentować z każdej możliwej strony. Niestety ja nie mam zbyt dużo ilustracji, żeby pokazać Wam, jak te najpiękniejsze okazy wyglądają, dlatego że one z reguły objęte są bardzo restrykcyjnymi prawami autorskimi, te zdjęcia suiski. Te przepiękne okazy możecie bez problemu znaleźć na stronach stowarzyszeń suiski, a takim znakomitym przykładem może być specjalna dedykowana strona suiseki.com. No dobrze, to teraz chciałbym Wam pokazać kilka kamieni z mojej skromnej bardzo kolekcji. Ja zbierałem te kamienie głównie w Polsce, w Portugalii, we Włoszech i w Australii. No cóż, miłego oglądania.
Dzięki za oglądanie tego odcinka. Całkowicie tradycyjnie, jak za każdym razem, jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie w ikonkę polubienia i zostawcie komentarz. Ja zobowiązuję się, że oczywiście na wszystkie komentarze odpowiem i będę je wiernie śledził. Do zobaczenia.